Wprawdzie latem 1596 roku do prapremiery Romea i Julii zostało jeszcze trochę czasu, to jednak Szekspir miał wielkie kłopoty z zakończeniem. Dobrnął wprawdzie do trzeciego aktu, nawet dawał kolegom z zespołu do czytania, chwalili, ale nie miał pomysłu, jaki wątek wprowadzić, żeby to trzymało się kupy, żeby tworzyło jakieś napięcie, suspensję i żeby sprawnie doprowadzić całą historię do końca. No bo historia buntu młodych, orzenków, tajemnicy, nawet ucieczki z domu, to były już ograne motywy i trzeba było coś nowego, coś, co by widzów trzymało w napięciu. Szekspir zawsze miał problemy z ułożeniem składnej fabuły. Aczkolwiek szukał natchnienia w rozmaitych tekstach innych autorów, u Włochów, w nowelach włoskich, czy nawet w kronikach historycznych dotyczących wieków średnich. Tam też zresztą znalazł fabułę Hamleta i sztuk poświęconych Henrykowi IV i V i VI. Także był oczytany w literaturze historycznej i według badaczy sam nie ułożył żadnej fabuły, oprócz burzy. Ale być może tym wyjątkiem jest burza, dlatego że jeszcze nie znaleźliśmy źródła Szekspira. Wszystkie pozostałe fabuły są zaczerpnięte od innych autorów i bez wątpienia dzisiaj Szekspir miałby poważne kłopoty sądowe w walce o prawa autorskie. Barwnych postaci oczywiście nie brakowało w Londynie i Szekspir musiał znać ich wiele. Musiał słyszeć historyjki związane z mieszkańcami stolicy czy z dworem królewskim, ale przypomnę, że o arystokratach nie wolno było pisać. Był zapis cenzury i o żyjących arystokratach ani mru. Nie wolno było ani słowa pisnąć, nawet aluzji robić. Za to można było trafić do więzienia, można było stracić uszy i nos. Szkoda, że Szekspir nie mógł z tych fabuł dostarczanych przez życie korzystać, bo przecież sam dwór królewski dostarczał wielość intryg, podstępów, pomówień, ucieczek, podłości, różnych cech, które mogą być bardzo przydatne dramatopisarzowi. Niektóre z wydarzeń londyńskich, już nie ze sfer arystokratycznych, mogły być bardzo przydatne do tworzenia fabuł. W Romeo i Julii mamy na przykład motyw agresji młodych ludzi. A to było zjawisko powszechne nie tylko w Londynie, we wszystkich dużych miastach ówczesnej Europy, zarówno w Niderlandach, w Niemczech, jak i w Londynie. Młodzi, również studenci, sprawiali sporo kłopotów. Zachowały się akta sądowe i bardzo często obwiniani są studenci, którzy po nadużyciu alkoholu wszczynają burdy i krzywdzą niewinnych. Mamy podobną sytuację w Romeo i Julii, która rozpoczyna się taką akcją na ulicach Werony, gdzie służący dwóch zwaśnionych rodów wszczynają awanturę, która o mało nie kończy się tragicznie. Drugą taką awanturą jest początek aktu trzeciego, kiedy dochodzi do tragicznych wydarzeń. W każdym razie pozwalam sobie postawić tezę, że Szekspir pisał komedię pod tytułem Romeo i Julia. Doszedł do aktu trzeciego i w pewnym momencie koncepcja się załamała, nie potrafił już sztuki zakończyć jako komedię i postanowił stworzyć tragedię. Żal mu jednak było dwóch aktów i części trzeciego, gdzie mamy rozliczne wątki komediowe dialogi, nawet obsceniczne dialogi. Ta sztuka przez niektórych jest uważana za najbardziej obsceniczną, jaką Szekspir napisał. To w tragedii się nie powinno zdarzać i się nie zdarza. W innych tragediach nie mam aż takiej obfitości obscenów, a tutaj są, tak jak przystało na komedię.
Stąd możemy taką tezę postawić, że z komedii stworzył tragedię, nie rezygnując jednocześnie z tych wątków komediowych i scen komediowych w scenach poprzedzających tragiczne zajście. W dodatku 11 sierpnia tegoż roku, czyli 1596, zdarzyło się coś, co musiało uderzyć autora jak grom z jasnego nieba. Otóż w tym dniu umarł jego jedyny syn o imieniu Hamnet. Właśnie nie Hamlet, tylko Hamnet przez N. Jakie były przyczyny śmierci, nie wiemy. Być może zaraza. Wątek zarazy jako wątek fabularny też pojawia się w Romeo i Julii właśnie nieco później. Nie do aktu trzeciego, tylko później. Szekspir musiał przeżyć śmierć synka w sposób wyjątkowy. Jest kilka scen rozsianych w różnych sztukach, bardzo przejmujących monologów osób, które straciły swoich bliskich. Ja dla Państwa wybrałem fragment ze sztuki w Polsce praktycznie nieznanej, Król Jan, napisanej w tym samym roku, w 1596, i można przypuszczać, że po śmierci Hamneta, gdzie matka Konstancja tak mówi o synu, którego w domu nie ma i którego już nigdy nie zobaczy. W jego sypialni tylko smutek mieszka, śpi w pustym łóżku, chodzi wiernie za mną, przywdziewa jego urodę, powtarza słów jego brzmienia. Mnie zaś przypomina o gracji jego ruchów, wszystkich członków, a wypełniając, szatom nadaje kształt jego figury. I mnie zarzucacie, że z żalem dobrze się teraz czuję? No i cóż, w Romeo i Julii mamy 4 młodzieńców, niewiele starszych od Hamneta, bo kilkunastoletnich, którzy giną. Ginie i Romeo, i Mercutio, i Parys, no i Tybalt. Żeby przybliżyć Państwu właśnie ten wątek tragiczny, to chciałbym podkreślić rolę nowej postaci, którą Szekspir zapewne w pewnym momencie wprowadził, żeby rozwinąć właśnie ten wątek tragiczny, postać Tybalta, którą poznajemy na balu. Przypomnę, że u Capuletów, skąd wywodzi się córka Julia, odbywa się bal, a Romeo z 2 przyjaciół bez zaproszenia tam się jakoś dostają. I Romea rozpoznaje Tybalt, młody człowiek, ale bardzo, można powiedzieć, przewrażliwiony na punkcie honoru i mający opinię świetnego szermierza. Tybalt, widząc, że Romeo bez zaproszenia wtargnął na bal, uważa to za obrazę całej rodziny, więc wzywa służącego, by mu przyniósł rapier, aby mógł wymierzyć sprawiedliwość nieproszonemu gościu. Oznacza to, co nie jest bez znaczenia, że Tybalt nie ma przy sobie broni, bo też nie było w zwyczaju, żeby na uroczystości tego typu przychodzić uzbrojony. Od awantury, a kto wie, czy nie zranienia, czy zabójstwa, ratuje Romea gospodarz Capulet, który powstrzymuje swojego krewniaka. Ale Tybalt poprzysięga zemstę. Badacze zastanawiają się, skąd Szekspir, który nie miał talentu do kreowania fabuł, skąd wytrzasnął Tybalta. I tu są rozmaite teorie. Ze średniowiecznych romansów wyciągnięto jakiegoś Tyralta. Gdzie indziej w baśni pojawia się Tybalt jako książę kotów. Zresztą to sformułowanie pojawia się też w sztuce Szekspira. U współczesnego pisarza Tomasza Nasza też pojawia się Tybalt. Ale to wszystko nie tłumaczy, dlaczego ten Tybalt jest tak świetnym szermierzem, że wszyscy się go obawiają. I tu pozwalam sobie podpowiedzieć jeszcze jedno rozwiązanie zagadki, a mianowicie w Niderlandach karierę zaczynał w tym czasie robić świetny
szermierz Girard Tybalt. I Girard Tybalt był już legendą w wieku 20 paru lat. Nieco później, już po śmierci Szekspira, jego książka o fechtunku rapierem wyszła drukiem w Anglii. Był to sukces międzynarodowy. Zachowało się nawet rosyjskie wydanie, znacznie późniejsze, ale jest. W każdym razie Girard Tybalt był legendą za życia i jest wielce prawdopodobne, że Szekspir mógł go oglądać w teatrze w Londynie, ale nie w swoim teatrze, tylko w teatrze takim jak teatr o nazwie Kurtyna, który również służył do pokazów i ćwiczeń szermierczych. I tak sobie możemy wyobrazić, że w sierpniu czy we wrześniu 1996 roku Girard Tybalt miał pokaz w teatrze Kurtyna i tam Szekspir z całą kompanią poszedł, żeby się czegoś nauczyć. Trzeba pamiętać, że pokazy czy sceny szermiercze były bardzo ważnym elementem w sztukach elżbietańskich, a widownia na tym się znała. Nie można było ich oszukać. Trzeba było rzeczywiście być biegłym szermierzem, żeby wzbudzić uznanie u widzów. Kiedy Szekspir usłyszał, że w teatrze Kurtyna będzie pokaz szermierczy w wykonaniu młodej legendy szermierczej, jaką był Girard Tybalt, poszedł tam z całą kompanią i poszedł prawie cały Londyn. Kogoż tam nie było. Byli nawet arystokraci. Był drugi hrabia Essex, był Sir Walter Raleigh, a nawet Lord Chamberlain, czyli patron zespołu aktorów, do którego należał Szekspir. Tybalt, mówię teraz o szermierzu, był innowatorem. Wymyślił nową technikę walki opartą na matematyce. Więc była to uczona metoda. Pokaz z opisów współczesnych trwał wiele godzin i robił olbrzymie wrażenie na współczesnych. Wprowadzenie postaci Tybalta jako świetnego szermierza, awanturnika i przewrażliwionego młodzieńca na punkcie honoru miało kapitalne znaczenie dla dalszego rozwoju akcji. Mercutio, zaniepokojony stanem fizycznym Romea, prowokuje Tybalta do pojedynku. Romeo, który wkracza w momencie, kiedy pojedynek trwa, nie ma przy sobie broni, ponieważ nie był jeszcze w domu. Był na balu, wiemy, że na balu broni mieć nie mógł, więc nie mogąc rozdzielić rapierem pojedynkujących się młodzieńców, wskakuje pomiędzy nich i w ten sposób zasłania Mercucjowi pole widzenia, a Tybalt, który nie może zawiesić pchnięcia, bo to wszystko trwa błyskawicznie, pod ramieniem Romea zadaje śmiertelny cios Mercucjowi. Mercutio umiera, Tybalt ucieka, nie wiadomo właściwie dlaczego, to chyba emocje górują, nagłe przerażenie tym, co się stało. On, człowiek przewrażliwiony na punkcie honoru i człowiek, który szukał Romea, a tutaj Romeo przed nim stoi, więc Tybalt ma go jakby w swoim zasięgu, a tu nagle ucieka. Po chwili wraca i desperacko rzuca się do pojedynku z Romeem i natychmiast ginie. On, świetny szermierz, natychmiast zostaje zabity przez Romea. W każdym razie Romeo zostaje skazany na banicję, uzgadnia z ojcem Laurentym, że przez służącego Baltazara będą wiadomości słane do Mantui, gdzie ma się schronić. To wszystko spaliło na panewce. Ojciec Laurenty zapomina, że miał Baltazara odszukać. Przekazuje informacje o dalszych działaniach przez ojca Jana, który z kolei zostaje skazany na kwarantannę z powodu zarazy i nie dostarcza informacji do Mantui, przez co Romeo nie wie, co się faktycznie wydarza
i jedyne informacje, jakie ma, pochodzą od Baltazara, który przekazuje informacje o śmierci Julii. Romeo wraca do Werony, idzie na grób Julii, popełnia samobójstwo tuż przed tym, jak Julia się budzi. Po zażyciu środka eliksiru, który jej ojciec Laurenty wręczył. Widząc martwego Romea, sama popełnia samobójstwo i w ten sposób sztuka się kończy w sposób bardzo tragiczny. Z punktu widzenia teorii tragizmu nie jest to najlepsza tragedia, nie tylko dlatego, choć to też Szekspirowi wypominano, że zmącił niejako aurę tragiczną tymi obscenami, których w pierwszych 3 aktach jest bez liku. Również pozbawił protagonistów odpowiedzialności za to, co się wydarza. Oni nie mają żadnej kontroli nad tym, co się wydarza. Ani Romeo, ani Julia. Wszystko jest w rękach ojca Laurentego i niefortunnego zbiegu okoliczności, który powoduje, że informacje nie docierają na czas, gdzie trzeba. Czy to powoduje, że sztukę odbieramy dzisiaj niechętnie? Nie. Myślę, że nadal wzrusza, nadal łzy wywołuje i niech tak będzie po wsze czasy.